Cześć. Dzisiaj popatrzymy sobie na to, jak za chwilę zmienią się kursy PowerWords. Dla przypomnienia, PowerWords na przykład włoski. Tak to wygląda w tej chwili. Mamy tutaj instrukcję, tłumaczenie słowa docelowego, informacje jakieś gramatyczne, jaka to jest część mowy. W tym wypadku, czy to jest czasownik przechodni, czy nie. I mamy dwie definicje oraz przykłady. Przykłady są wyposażone w tłumaczenia. Z wyciętym oczywiście słowem, które jest w odpowiedzi. Celem tego przykładu jest pokazanie kontekstu wystąpienia tego słowa, po to, żeby zdefiniować czy dodefiniować jego znaczenie. W odpowiedzi mamy słowo. Znowu już całe zdania czy wyrażenia przykładowe uzupełnione o odpowiednią formę tego słowa z odpowiedzi i tłumaczenia. Dobra, teraz spójrzmy na to, jak to będzie wyglądało za chwilę. Przełączę się na nasz serwer testowy. Dobrze, teraz przechodzimy sobie na serwer testowy. Właśnie PowerWords Italiano. Więc przede wszystkim widać, że zmieniło się formatowanie. Ona przypomina te zmiany, które wprowadziliśmy wcześniej w serii Extreme, czyli w kursach słownictwa dla języków angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i francuskiego. Tutaj jesteśmy, przypomnę, w PowerWords, czyli to jest kilkanaście innych języków, które obsługujemy. Ta seria ma trochę inną nazwę, ponieważ jest inny zakres słownictwa i trochę inna charakterystyka tego materiału. Dobrze, więc poza wyglądem, który jest, jak widzicie, bardziej czytelny i przyjazny dla oka, składniki się nie zmieniły. Też mamy tutaj definicje, synonimy. Mamy przykłady z tłumaczeniami do uzupełnienia. No i mamy tutaj akurat pole do wpisywania odpowiedzi. I jak widać w tym polu pod tym polem jest łatwy dostęp do znaków diakrytycznych, które się mogą tutaj przydać. Oczywiście to jest tylko uzupełnienie do klawiatury systemowej, w której te znaki są zawsze dostępne. Okej, wklepałem odpowiedź. To jest porównywane z odpowiedzią w kursie. Znowuż przykłady. I teraz co jest tutaj jeszcze dużą zmianą? Mianowicie pojawia się ta ikona ustawień, czyli podobnie jak w kursach Extreme mogę dla tej strony lub dla całego kursu poza stronami, dla których ustawiłem coś indywidualnie, mogę sobie pokazać lub schować elementy, które mi odpowiadają lub nie. Więc na przykład, jeżeli nie chcę mieć tego pola do wpisywania odpowiedzi z klawiatury, to usuwam go tutaj. Jeżeli nie chcę mieć przykładów z luką, to mogę je również usunąć. Jeżeli nie interesują mnie definicje z częścią mowy,
to również mogę je usunąć. Teraz co mamy w dodatkach? W dodatkach mamy synonimy, to akurat może się przydać. Przykłady na pewno mogą się przydać. No i powiedzmy, że zapisuję to ustawienie dla całego kursu.